Hi. Hello, Hi! Dzień dobry! dzień dobry wszystkim. Oh, brilliant. Can you see me now? No, I still can't see you, Oh, Atik. okay. Well, you're not missing anything, so that's fine. But No, you can see I can see Dominika. Dominika. Tak, nie widzę ciebie, ale widzę Dominikę. Ja za to widzę wszystkich. Witam serdecznie wszystkich moich obserwujących i doktora obserwujących na dzisiejszym live'ie. Dominika is just saying that she would like to welcome you, Atik, and say hello to everyone and whoever is present to say hello. Oh, that's very kind of you. And for those listening in, I welcome both Dominika and Joanna to episode 15 of Homeopathic Voices from Around the World. And today's special episode is very much to do with homeopathy in Poland. And it's a big honor to have Dominika here. And of course, Joanna as well, who is a very good friend of mine. Więc Atik chciałby bardzo serdecznie przywitać również Dominikę, mnie i wszystkich uczestniczących tutaj na live'ie do swojego 16. odcinka swojego kanału Homeopatyczne Głosy Dookoła Świata. Chciałby również dodać, że jest bardzo zaszczycony Dominiki obecnością, żeby porozmawiać na temat homeopatii w Polsce. Mam nadzieję, że to pamiętałam wszystko. Ja bardzo, bardzo dziękuję za to zaproszenie. Jest to niezwykłe wyróżnienie dla mnie i mam okazję reprezentować Polskę, a to jest naprawdę zaszczyt. Także bardzo dziękuję za to zaproszenie. Dominika would like to express her huge gratitude towards you, Atik, for inviting her onto your podcast. She would like to say that she feels extremely privileged that she can answer any of your questions and she can be a part of your podcast. Oh, that's very kind of you. In fact, this is the Insta To bardzo Live, miłe z and twojej strony, Dominika. very soon you will be on my podcast with Joanna, and we can talk much more as well. But I would also ask those joining, if you haven't already done so, please follow Dominika as well. You can just click and you'll find her on Instagram. It's Joanna, maybe you can tell me the account so I say it correctly. Is Joanna 13/11/1990 my date of birth? Let me just translate to Polish, Atik, as well, so everyone understands. Atik chciałby serdecznie bardzo wszystkich Państwa poprosić, aby dołączyć do Dominiki strony instagramowej, jak i również jego i mojej, żeby móc uczestniczyć w dzisiejszym live'ie. And Dominika, your account, please. Dominika, jakie jest Twoje konto? Jest gabinet@domivita. Gabinet.domivita na Instagramie. Gabinet.domivita. Czy nie, kropka. And if you yeah, that's fine. So brilliant. So firstly, how are you? Jak się masz, Dominika, po pierwsze? Bardzo dobrze. Mam dzisiaj ogromnie dużo energii i jestem mocno podekscytowana naprawdę tą całą rozmową, tym spotkaniem, także mam się bardzo dobrze, dziękuję. Dominika, she's feeling very well today. She's energetically powered, very positive towards today's chat. Brilliant. And you're doing an excellent job with the translation, I must say. Thank you. I'm trying my best. You know, I am not a professional translator, but I'm doing my best. Thank you, Adi. For those who are joining, and of course those that will listen back on Instagram and on YouTube, can Dominika be so kind as to introduce herself? Dla tych wszystkich, którzy nas właśnie teraz słuchają na tym live'ie, czy mogłabym poprosić Dominikę, aby się troszkę przedstawiła i powiedziała coś o sobie? Tylko powoli, żebym mogła tak, wiesz, Dominika. Dobrze, to ja może zacznę od początku, że nazywam się Dominika Tomczak i jestem praktykującym homeopatą w Polsce. Mam swój gabinet we Wrocławiu i od 12 lat zajmuję się medycyną naturalną, w tym homeopatią. So this is Dominika Tomczak. She has been a homeopathic practitioner for the past 12 years. She's got her own homeopathic clinic office where she sees patients in Wrocław. Okay.
Od 12 lat zajmuję się medycyną naturalną, w tym homeopatią i mam przyjemność prowadzić pacjentów z różnymi dolegliwościami, a na ten moment chyba taką największą specjalizacją u mnie są dzieci. So she has been homeopathic practitioner for the past 12 years. She's seeing patients daily in her clinic, where she's supporting them. At the moment, she's her most seeing patients are children. I have a question on that. That's quite Atik interesting that they're mostly ma children. pytanie, bo jest to bardzo interesujące. Is that related to just the common coughs and colds, or are there any other conditions? Czy to jest, Dominika, powiązane z takimi kaszlami, z takimi tylko przeziębieniami, czy również z jakimiś innymi chorobami u dzieci? Oczywiście pomagam pacjentom w stanach ostrych, jak przeziębienie, grypa, ale i w stanach chronicznych, różnego rodzaju problemach, troszeczkę autyzm, zaburzenia SI, ale przede wszystkim ja mam taką bardzo dobrą rękę do wszystkich chorób skórnych u dzieci, w tym AZS, egzema. So Atik, Dominika, she's helping people with just as well acute illnesses as well as chronic illnesses. However, she also supports patients whose brains are neurodivergent, so autism, ADHD, any special educational needs. But currently she's very interested and she loves helping her patients with any skin conditions. It's so wonderful to know that Jest to wspaniałe, żeby wiedzieć. Dominika is helping those, who have these conditions as far as autism, ADHD, OCD, and there's so many more. Atik powiedział, że to jest wspaniałe, że ty pomagasz wszystkim swoim pacjentom, również tym właśnie, co się borykają z autyzmem, z ADHD, z tymi OCD. Nie wiem, jak to wygląda w tej chwili w Anglii, ale w Polsce jest ogromny wysyp przypadków dzieci z autyzmem, właśnie z ADHD i jest to naprawdę duży problem i ci rodzice zgłaszają się właśnie do homeopatów, naturopatów po pomoc dla swoich dzieci. So Dominika, she is unaware of the fact how it is in England. However, she has observed in Poland that autism spectrum disorders as well as ADHD are currently at rise in Poland, and many parents, they are looking for ways of helping their children. So they're looking for homeopathic doctors, they're looking for naturopathic doctors to help. It's interesting because in the UK, Oh, do you want me to finish, or will you be okay with that, Joanna? I'm just being mindful. Yes, I think I've translated. Dominika, ty rozumiesz angielski, więc jak coś nie dopowiedziałam, to mi przerwij i dopowiedz, jak coś zapomnę. I was just saying, Atik, to Dominika, if in any case I'll forget to add something, then she can just interrupt me and say, Joanna, just add this, and then I'll add it. So in the UK, sadly, like other places in the world as well, like you've mentioned, Poland, a number of children are suffering from are on the autistic spectrum, let's say. They've been diagnosed, and it's very sad to see. But the beauty of homeopathy is that because we're treating the person holistically, and once somebody knows more about homeopathy and how it works and the science behind it and the art that follows, it can have life-changing results for those who may, be on the autistic spectrum. Atik powiedział, że to jest bardzo również fascynujące, ponieważ w Anglii również zaobserwował to, że jest również właśnie ten problematyczny wysyp, że jest podwyższony problem, że dużo dzieci boryka się właśnie ze spektrum autyzmu lub ADHD, ale właśnie powiedział, że to jest to piękno tej homeopatii, że ona bardzo pomaga tym dzieciom i pomaga im w takim codziennym funkcjonowaniu. Tak, kilka lat temu jeden przypadek na 100 był w gabinecie u mnie, to było dziecko z zaburzeniami. Natomiast dzisiaj mam wrażenie, że to jest jedno dziecko na 10, które trafia z zaburzeniami autyzm, zachowania, problemów takich po prostu sensorycznych.
Dominika said that a few years back she would observe that there would be 1 out of 100 children who would come with any sort of sensory issues or autism or ADHD or any behavioral issues. And now she has observed that that it's more common. It's 1 out of 10 that she has observed. 1 na 10 powiedziałaś? Yes, I 1 może out of 10. dlatego Polska tak rozkwitła, jeżeli chodzi o homeopatię i poznanie tej metody, bo jak ja zaczynałam 10 lat temu, to naprawdę to była bardzo niszowa wiedza. Ludzie nie spotykali się. Dzisiaj jest już to bardziej powszechne, między innymi przez mój profil, przez wielu innych lekarzy, którzy propagują homeopatię. Jest bardziej ona znana i tak jak w Anglii gdzieś jest od pokoleń, to u nas mam wrażenie, że dopiero wychodzi na to światło dzienne. Dominika, she's under impression that because of such a big increase of those sort of sensory behavioral issues, homeopathy in Poland really flourished, stands out more, that people are more aware of it than they used to be before. And she believes that in England, homeopathy for many, many years has been very popular. And it hasn't been as much in Poland. And now she has seen that because of her profile as well, she promotes a lot of it. And she even had an aim of promoting homeopathy this year. She feels as if it has flourished more. It stands out more. People know more about it. It's interesting how things work, that your aim and objective is to promote homeopathy. And look, we're able to do this far wider than Poland itself. Atik mówi, że jest to wspaniałe, że masz taki cel i takie zamiary, aby właśnie, bo ja dodałam, ty tego nie powiedziałaś, ale ja dodałam, że ty miałaś na celu promowanie homeopatii i ci to wspaniale, Dominika, wychodzi. I Atik powiedział, że jest to wspaniale, że nie musisz teraz tego tylko robić w Polsce, tylko właśnie na całym świecie można już to robić, że właśnie promować tą homeopatię. Tak, ja miałam przyjemność uczestniczyć też w dużej konferencji 2 lata temu w Monachium. Tak, w Monachium i widzę, jak ten ruch na całym świecie się pięknie rozrasta. Teraz będzie niedługo, mam nadzieję, film o homeopatii, gdzie ludzie, którzy do tej pory nie znali, są takie kanały jak właśnie doktora Atika, które pokazują, że homeopatia jest świetnym narzędziem do poprawy zdrowia w wielu, wielu różnych przypadkach, bo ja współpracuję z dziećmi, ale są homeopaci, którzy cudownie leczą nowotwory, cudownie cukrzycę i to dzisiaj jest publikowane i dochodzi do nas, do homeopatów z innych krajów, ale i też do ludzi, do społeczeństwa. Ojejku, czy ja to pamiętam też. Dominika, she has been really privileged to be a part of a conference in Germany when there was a big association of homeopaths that met there. She currently works mostly with children. However, she has also come across many homeopaths who help adults with illnesses such as cancer and many more chronic illnesses. Dominika, nie powiedziałam wszystkiego, co ty powiedziałaś. Drugą połowę powtórz. Chodzi o to, że dzięki temu ludzie też mogą na świecie dowiedzieć się o tym, jak cudownie homeopatia działa w tych takich chorobach przewlekłych. So Dominika said because of those ways, people can find out about homeopathy. She also said about your podcast that it promotes homeopathy, which is fabulous. And she also said that she's very excited for the Introducing Homeopathy movie that will be coming out soon as well, which will open eyes to all the people to learn about homeopathy. Absolutely. And are you in touch with the team, the film team already, Dominika? Dominika, czy masz jakieś powiązania z zespołem z tego filmu? Poznałaś? Nie, natomiast śledzę na bieżąco i bardzo mocno kibicuję temu, żeby ten film jak najszybciej po prostu został wydany, tak? No, Dominika is not in touch with any of the producers. However, she's a huge fan. She's following, she's up to date with all the movements that are happening. Ale masz dużo pięknych komentarzy od pacjentów, Dominika. Pięknie. Czytam, widzę. Dziękuję I'm just saying, Atik, Dominica's got so many lovely comments. Yes, and I can see them. Yes. Oh, so many comments.
I will introduce you to the team via email. Atik cię przedstawi do całego zespołu z tego filmu A dziękuję. przez e-maila. Dziękuję. Dominika Jest is mi saying thank you, ogromnie Atik. miło. I think it's She's super happy really about important because it's a big community, just like this Homeopathic Voices. And you know, my podcast has now, I think we've crossed 50,000 listeners now around the world. So the film itself is creating an amazing community. It's so important to get involved. So certainly I will introduce you. Atik powiedział, że ten film jest ogromną społecznością, która właśnie dzieli wszystkich homeopatów, tak jak i również jego platforma. I właśnie będzie cię chciał bardzo z nimi również przedstawić, żebyś była częścią tego wszystkiego. Będzie mi ogromnie miło i myślę, że wszystkim ludziom w Polsce również, bo nie zostaniemy jako kraj pominięci. She said she will be super, super privileged, super happy about it for herself as well as for the whole Polish community because she feels that we are not going to be left out. Now, on a lighter note, as a joke, I don't know what homeopaths are supposed to look like, but Dominika looks like a homeopath. Taki żarcik, Atik mówi, że nie wie, jak homeopata powinien wyglądać, ale ty wyglądasz jak homeopata. I think Dziękuję beautiful and kind. Piękny i dobry. And we mustn't forget you, Joanna. You are a homeopath advocate. You love homeopathy. And in fact, it's because of your efforts that we have made contact with Dominika. So thank you so very much. Very, very grateful to you. It's an absolute pleasure and I am very, very grateful and happy that you both met. Atik tylko chciał mi podziękować, ponieważ ja przedstawiłam Dominikę z Atikiem. Jak się tutaj z nim poznałam w Anglii, też znałam Dominikę, ponieważ mi pomogła niesamowicie z infekcją ucha, z którą się borykałam tyle lat. 3 kuleczki wyleczyły mnie, że już do tego momentu nie wiem, co to jest infekcja ucha, więc właśnie ja ich razem sobie przedstawiłam. Now I have a question. Oh, sorry, Dominika, please. No, please. You know, Please. I just want to say as well that I'm absolutely loving this. This is so good to have a translation at the same time and to reach more people, and we should do many more in the future. Atik powiedział, że bardzo mu się to podoba, jak ten live teraz przebiega, że może być wszystko przetłumaczone w tym samym czasie i że powinniśmy robić więcej w przyszłości. Ja myślę, że to jest najlepsze połączenie, ponieważ dużo też moich osób na Instagramie nie posługuje się jeszcze biegle angielskim, więc jeżeli byłby tylko w języku angielskim, bo ja Was rozumiem bardzo dobrze, ale z wypowiedzią troszeczkę gorzej, to dużo ludzi w Polsce straciłoby. Natomiast przez to, że jest tłumaczony, to też zyskują osoby, które nie są angielskojęzyczne. Atik Dominika said that she thinks it's the best way to have a translator because not the whole community understands English. Dominika understands and speaks in English very well, as we know, because we spoke on many of the occasions. However, she thinks it's just best so everyone will understand and everyone will be able to be a part of this life. I 100% agree, and Atik się zgadza w 100%. I wanted to ask you, Dominika, about homeopathy in Poland. Are there any homeopathic colleges or schools or societies? Atik chciałby się ciebie, Dominiko, zapytać, jak wygląda homeopatia w Polsce? Czy są jakieś szkoły, jakieś koledże, czy jakieś społeczności, stowarzyszenia? Na dzień dzisiejszy nie jest tak źle, jak to było 10 lat temu, ponieważ mamy na chwilę obecną 3 albo 4 szkoły, które kształcą nowych homeopatów. So Więc to jest... It's not a big of a problem as it used to be, because we currently have 3 schools that educate in homeopathy. I nie musisz być lekarzem, żeby móc się uczyć homeopatii, co też jest bardzo ważne, bo jeszcze kilka lat temu była homeopatia dostępną nauką tylko praktycznie dla lekarzy. And the great advantage as well is that you do not have to be a qualified doctor to be able to apply for the homeopathic school as it used to be in the past. Because in the past you had to be a qualified doctor in terms of getting into a homeopathic school.
I dodatkowo, żeby należeć do stowarzyszenia w Polsce i być troszeczkę chronionym też prawnie i móc uczestniczyć w różnych konferencjach, można było tylko wtedy, kiedy się było lekarzem. Teraz ta droga została otwarta dla innych osób i powstają stowarzyszenia, którzy przyjmują członków jako homeopatów, ale nie lekarzy. I to jest duży krok do przodu. And also there is a huge step forward, and in addition, before, to be able to be a part of Homeopathic Association, to be able to attend any conferences, as well as to be protected homeopath by law, you had to be a qualified doctor. And now this has changed, which Dominika believes it's a huge step forward. I bardzo jeszcze ważną rzeczą, że leki homeopatyczne w Polsce są bez recepty i są apteki, które zajmują się tylko homeopatią i jest ich coraz więcej, więc też te środki homeopatyczne są dużo bardziej dostępne, bo ja wiem, że w Anglii można kupić nawet w Budsie homeopatię, w Polsce dedykowane są one tylko dla aptek. And also, what is great is that in Poland there are homeopathy. You don't need to have it on prescription by the doctor. They can be bought freely in any of the pharmacies. There are many homeopathic pharmacies in Poland which are just dedicated towards homeopathic medicines. And it never used to be in Poland as it is in England, that you could just go in and buy any sort of homeopathic remedy. And now this has also improved in Poland, that you can do that. That's so interesting, isn't it? And it's so good for the people of Poland themselves that homeopathic medicines or remedies are available, not freely, but are available. You know, the opportunity exists because you don't need a prescription. Yeah. Jest, bo jeżeli na przykład mamy pomoc od homeopaty, a nie mamy gdzie dostać leku, to dalej mamy związane, znaczy nie możemy nic zrobić, a w sytuacji, kiedy już coraz więcej aptek zaopatrza się w homeopatię, to i coraz więcej homeopatów się kształci, bo jest możliwość zakupu leków, więc to było ze sobą mocno powiązane. Dominika said that, before, even if the patients would get the help from the homeopath, the medicine would be not easily accessible for them. So that would create an issue. And because there is a less of an issue, there is a correlation between, the more homeopaths training in homeopathy now, because they know that their patients will be able to access the homeopathic remedies easier. That's so important. Is there quite a bit of a boon, I suppose, in Poland now with what you're saying, where people are taking interest in homeopathy to not just to use it, but to learn homeopathy? A jak uważasz, Dominika, teraz w Polsce jest taki wzrost, jeżeli chodzi o zainteresowanie ludzi, żeby się kształcić w kierunku homeopatii? Oj, zdecydowanie, tak. Nowe szkoły, które powstają i mają dobre kształcenie, potrafią na roku zebrać po 70-80 osób na jednym roku. Natomiast jak ja zaczynałam 10 lat temu jedną ze szkół, to nas było 10 na roku. Yes, Dominika certainly thinks that there is, because now there is many more educational institutions where you can train in homeopathy. And now currently, for example, a year, there is 70, 80 students. And when Dominika used to study 10 years back, it was how many, Dominika? 10. There was only 10 students. Wow. So look at the increase from 10 to 70. Ludzie idą do szkoły, żeby nauczyć się pomagać przede wszystkim swoim dzieciom, bo to jest też takie zauważalne, że mamy chcą tej pierwszej pomocy radzić sobie w stanach ostrych w domu, mając domową apteczkę i też właśnie robiąc różne kursy, żeby niekoniecznie za każdym razem jakby dzwonić do homeopaty, żeby im zostawić te choroby przewlekłe, które wymagają większego zaangażowania, a umieć sobie poradzić z takimi podstawowymi rzeczami jak jelitówka, katar, gorączka. So there is many parents now, especially moms, who are interested in training and undertaking like acute cases, homeopathic courses,
where they can educate themselves on how to help their children, for example, so they don't have to call their homeopath, on every single step of the way, but they can help their children with acute illnesses such as coughs, diarrhea, tummy bug, tak? Kaszle, jelitówki i kaszel. I gorączka. And temperature, and rise in temperature. A zostawić homeopatom już te trudniejsze sprawy, właśnie AZS-y, zaburzenia różnego rodzaju zachowania u dzieci, choroby przewlekłe, autoimmunologiczne. And for example, to leave homeopaths the much bigger of the illnesses, such as like prolonged illnesses, such as skin conditions, behavioral issues, atopic skin conditions, Dominika said, autoimmune diseases as well. Autoimmune diseases are on rise as well. So that's what Dominika said, that people, they prefer to leave those for the homeopath and the acute illnesses to deal with at home. I zauważa się tą tendencję wzrostową, bo jak mama poradziła sobie w gorączce czy w jelitówce u dziecka homeopatią, to ona już nie chce innej drogi. Ona już chce dziecko prowadzić tylko tym trendem. And Dominika also has noticed that as soon as the mother or father see with their own eyes that, for example, treating acute illness such as diarrhea in children, if they will give homeopathy to the children, that they will stick to homeopathy because they will see it works. So they will not move from the homeopathy, they will continue with it. I to idzie taką falą. Przychodzi mama z dzieckiem, potem oni sami, a potem cała rodzina. I pod opieką w tej chwili to nie mam gdzieś tam pojedynczych dzieci, tylko ja mam całe rodziny, gdzie już ich bardzo dobrze znam i po prostu jest łatwiej też homeopacie to ogarnąć, bo oni mają leki w domu, oni dysponują środkami i jak coś się dzieje, to ten kontakt jest naprawdę szybki. And Dominika said as well, it comes in waves. Firstly, there is a parent coming or child to her practice, then another parent, then another child, and she ends up with whole families coming to her that she gets to know very well, and they've got already built up a homeopathic remedies, like a first aid kit at home, which they can access. So if Dominika needs to help them, they've got it accessible at home. I think that's absolutely wonderful, and it's music certainly to my ears, because Jest to fantastyczna muzyka dla Atika uszu. For a home prescriber, to have somebody using homeopathy at home, so home prescribers, it's so important, because there's a lot of fear associated with even simple conditions like colds and fevers and sore throats in children, and yet homeopathy can prove so remarkable in those cases and remove that fear and that worry and anxiety that certainly parents go through. Atik powiedział właśnie, że przez to, że rodzice są w stanie używać takiej domowej homeopatycznej apteczki w domu i czasami wchodzi taki strach rodzica po prostu przed używaniem tego, ale jak się to uda się to rodzicowi pokonać ten strach, to wtedy widzi właśnie tą moc tej homeopatii, jak ona działa. Moc pokonać strach rodzica, ale jeszcze nauczyć ich, że to nie jest lek alopatyczny i czasami 2-3 granulki wystarczą, żeby dziecko wyprowadzić, czy siebie samego szybko z infekcji, jak szybko została zaordynowana homeopatia. I to było najtrudniejsze w Polsce, wyplewić mi u pacjentów, nie 3 razy dziennie, 5 razy dziennie, bo tak są nauczeni leków. Dominika said that yes, it is certainly a power to give to the parents for home prescribers. However, what she has noticed is that the most difficulty that comes with it is to let the parents acknowledge that homeopathy, it's far away from allopathic medicine, where you have to give medicine to the children 3, 4 or 5 times a day, where in fact homeopathy, you can just give 1 dose, 2 or 3 little granules, and that's enough, and it treats the whole illness. I totally understand, and I think millions of homeopaths will as well. Atik całkowicie to rozumie i wydaje mu się, że 1 milion homeopatów się z tym zgodzi. Dokładnie. Wszyscy homeopaci na całym świecie mają ten sam problem, bo jak pacjent z takiego alopatycznego leczenia trafia do nas,
no to ordynujesz lek i często czekasz. I to wszystko, ja mam czekać i to jest najtrudniejsze, ale jak to się przełamie, to pacjent i jego rodzina zostają u homeopaty. Dominika said yes, that the whole homeopaths around the world might face the same problem, because when you have a patient who comes who was under allopathic medicine, allopathic doctors taking care after, normally with homeopathy what happens, you give it to the patient and you tell them to wait. But they are used to taking it more often, so that's the biggest trouble. But as soon as they will wait and they will see the magic of it, that it works, then they will stay with it. They'll stay and they will take in homeopathy. I want to ask you, Joanna, are you tired? Because you have done the most talking. I'm okay. Thank you for asking, Ati. It's hard work, I am a chatterbox. No, but Ja this is jestem hard gaduła, work. więc. This is hard work. I was going to ask Dominika actually then, so is she going to establish the Poland School of Homeopathy? Dominika, jak uważasz, czy będziesz chciała ogłosić jakąś swoją szkołę homeopatyczną? Oj, trudne pytanie. Ja się odnajduję bardzo mocno w leczeniu pacjentów i to jest mój główny cel. Natomiast wiem, jak skomplikowane są w Polsce przepisy i jak ciężko byłoby taką szkołę założyć. Oczywiście można. Natomiast na dzień dzisiejszy myślę, że zostawiłabym to innym osobom, a ja zajęła się prowadzeniem pacjentów. Oczywiście chętnie skorzystam z takiej edukacji, bo ja uwielbiam się uczyć. So Dominika said that currently she finds herself at the best position of helping others. She knows that opening homeopathic school obviously brings a lot of Polish sort of policies and standards that she would have to obey by, and she doesn't know whether it would be complicated or not. However, she's really enjoying helping others and she loves learning herself, so she's always happy to take on her education even further, but currently she just wants to stay where she is, helping others and attending her school, bo ty chodzisz, Dominika, prawda? Jeszcze do szkoły. Tak, obecnie zapisałam się do następnej szkoły, zdobywam wiedzę o innej metodzie doboru leku, natomiast no ja lubię poznawać, bo wiadomo, tych nurtów homeopatycznych jest kilka i wszystkie drogi mogą prowadzić do Rzymu, a każda z nich będzie inaczej wyglądać. Także jest wiele metod, które ja też się interesuję i jest pacjent, gdzie, nie wiem, klasyczną metodą Szegala na mindzie jesteśmy w stanie dobrać lek i jest super. Jest metoda, gdzie musimy się bardziej skupić na innych, no jest Jan Scholten, czyli on teraz jeszcze inaczej ta cała tabela doboru leków pod względem innych rzeczy. Każda metoda jest dobra i ja lubię wiedzieć o nich. So you know what? Dominika, she's currently attending school. She is deepening her knowledge in homeopathy in a different styles of providing homeopathic remedies. So it's like a different style that she's learning. But because she's really interested to find out the differences, what helps best. Też oczywiście posługuję się światowym programem homeopatycznym Synergy, który ułatwia mi dobór leku u pacjenta. Pracuję z tym programem od wielu lat. Natomiast to jest tylko narzędzie. Ono nam podpowiada, ale wiedza i tak nie zastępuje wiedzy. Opowiem tak. Dominika said that she is using the world well-known homeopathic program, which is called Synergy. However, she believes that it does not replace the knowledge of homeopath. It can be used as a tool, as a helper, but it will not, yes, it will not take away the knowledge that she has. I 100% Replace the knowledge, replace. I 100% agree with that, and when I teach students as well, I say the same thing. I say do not rely on software, because you might, the basics can go to the fact that one day you may not have that software accessible, and don't necessarily always just have the book with you. Use your mind. Remember the remedies, and with practice, patients will be sitting in front of you and the remedies will come to your mind.
your mind will be working as the patients are speaking and sharing their symptoms, and your observational skills will come into play. And this is how homeopathy is. Atik powiedział, że zgadza się z Tobą w 100% i również uczy swoich studentów na swoich wykładach, żeby nie spoczywali na technologiach i na różnych systemach, tylko żeby używali swoją wiedzę. Również, żeby też nie spoczywali całkowicie na wszystkich książkach, tylko obserwowali swojego pacjenta i on uważa, że w danym momencie po prostu homeopatyczne remedium przyjdzie im do głowy i w ten sposób będzie mógł pomóc swojemu pacjentowi. Są pacjenci, którzy do nas wchodzą do gabinetu, chwila rozmowy i ja już wiem, co ja mam mu dać, mimo że jeszcze mi nie opowiedział całej swojej historii. You know, I Są think pacjenci z czasem... Dominika said that she's got patients who just walk into her door, she spends with them a couple of minutes and she just knows what remedy they need. And then as she talks with them, it just proves her that it was the right remedy that she has chosen. Amazing. A są pacjenci, gdzie jesteśmy pewni leku, podajemy go, ordynujemy i nie mamy oczekiwanego efektu i musimy podrążyć, zobaczyć, co się wydarzyło, bo gdzieś możemy mieć jakąś blokadę albo inaczej trzeba podejść do pacjenta. Także te dobory są naprawdę indywidualne. Zresztą And in comparison to, you know, walk-in patient and seeing them, Dominika also said that there are patients who come in where she really needs to dig in and think about the remedy that would be most suitable for that patient. And she goes by the book and she'll, she'll give the remedy to the patient, and there is some kind of block on the patient where it just doesn't work, and then she has to deep further to find out what it is. That's the work of homeopaths. I mean, I know so many homeopaths who are taking cases during the day from around the world, and who spend the best part of 3 to 4 hours at night. They will sacrifice their sleep to go through the patient's case. Now, you know, I promote this a lot on my Instagram as far as the reels are concerned, and some of the posts to do with health care, you know, and the word healthcare, I always split to health and then care in capitals, because nobody else does that. You know, this is true healthcare in the sense that you're giving up your sleep to help. We're talking not hundreds, we're talking even one patient maybe, or maybe two. Tak, Atik się właśnie zgadza, że to jest cała ta praca homeopatów na całym świecie, żeby po prostu pokonywać te takie wszystkie przeszkody, jakie się pojawiają i pomagać swoim pacjentom. I on właśnie to na swojej platformie promuje i rozprzestrzenia i edukuje. Atik, I went up to the part where you said that you promoted on your podcast on homeopathic voices around the world. If you can just go from there so I can translate further. Yes, so sorry. I was saying that I know homeopaths who are giving up, who are sacrificing their sleep by repertorizing, looking at rubrics, studying remedies for the patient. And that's true health care, because who else does that? I mean, homeopaths, who is willing to give up their sleep? And this is not a one-off, once a week, once a month. This is regular, 3-4 times a week, even more, maybe 7 times a week, you know? Atik powiedział, że właśnie zna bardzo dużo homeopatów, którzy poświęcają czasami swój cały dzień, nawet swój sen na to, aby właśnie zrepertuaryzować jakąś prawidłową homeopatyczną remedium dla pacjenta. I to jest właśnie prawdziwa pomoc dla pacjenta, właśnie jak jest, tu w Anglii się nazywa healthcare, to jest po prostu zdrowie i pomoc. I to jest właśnie takie prawdziwa pomoc w zdrowiu. Tak, jak zaczynałam, miałam jednego pacjenta dziennie, zbierałam wywiad, wszystko notowałam. Dzieci, wszyscy inni szli spać i ja dopiero siadałam do przypadku na spokojnie, bo musiałam sobie ułożyć w głowie plan działania do tego pacjenta. Musiałam na spokojnie podejść. Dzisiaj już praktyczna wiedza pozwala mi na to, że widzę pacjenta, obserwuję, zadaję pytania, dobieram rubryki i ta obserwacja z zachowaniem, gdzie on jest u mnie w gabinecie godzinę, czasami dłużej, to ja już jestem w stanie szybciej dobrać lek. Ale jak zaczynałam, nie było opcji. So Dominika
is saying that when she used to start her journey with being a homeopathic practitioner, she used to have one patient a day, and she still used to go home and sometimes sacrifice her night and sleep to find the right remedy. And now with time, with experience, she has noticed that she has more patience and she finds it much easier than she used to before. And Magda, she just commented, I could see, I know it so much. Magda is another homeopath in Poland. Homeobiologica, yes? Yes, yes. Yeah. Yes, I was yes. just writing that She's down. the I was just lady I going to was mention telling it. you about. I was just going to mention that. It's good. I like that comment. I was going to say, I think that Dominika mentioned Jan Scholten. Am I correct? Yes, she did. So that was during when she was telling us about her education, that she's broadening it and about learning about different styles. So she already knows about this particular homeopathic Tak, style. ja Yes. zaczęłam właśnie szkoła Jana Scholtena w Polsce. So Jest she od started 4 this lat school i for 4 pierwszy years, actually. rocznik już skończył, a teraz jest jakby tam następny nabór i zdecydowałam się przybliżyć, poznać jeszcze tą metodę. Chciałabym. So she used to start in her first year. A ile jest lat, Dominika? 4. And it's 4 years in total. So she's finishing her first year. Kończysz ten pierwszy rok, Nie, ja tak? kończę pierwszy dopiero. Yes, so she's finishing her first year out of 4 years. This is with Jan himself? To jest z Janem? To jest Jana Scholtena, natomiast doktor Petrocci wykłada. Głównym jest. To The słowacka Dr. szkoła Petrocci is homeopatii w Polsce. Słowacka So szkoła. it's a Slovakian homeopathic school in Poland, and Dr. Petrocci is the lecturer. He is the tutor, the teacher, and he teaches this particular Jan Scholler's method. Scholter. Tak? Scholter. Jan. Natomiast w tym roku będzie wyjazd do Lewoczy, gdzie osobiście będzie Jan Scholten 4 dni uczył ludzi, którzy uczą się homeopatii z różnych krajów. Będzie takie spotkanie. So this year at TIG there is going to be Dominika is going to go for 4 years to meet the actual Jan Scholler for 4 years, like an association gathering to get to know him. When is that? Kiedy to jest, Dominika? W lipcu, w Lewoczy. In July in Lewocia. Słowacja, Lewocza. In Slovakia, in Lewocia. I'll put Dominika in touch with Jan, and then before she goes, she can have a communication, and then it will work out, I think, more TIG cię fruitful. połączy z Janem wcześniej, żebyś go poznała przed tym całym spotkaniem. Cudownie. Wow, Byłoby tak. amazing, Jan excellent. Scholten is absolute brilliant individual. He's so humble, so humble, and his heart is that big, you know. He's got the Atik mówi, biggest heart I know. że on jest niesamowity, że jest bardzo taki skromny i że ma ogromne serce. Ja też poznałam Faroka Mastera, doktora Faroka Mastera w Monachium i ostatnio słuchałam na kanale doktora właśnie podcastu z Farokiem Masterem i uwielbiam również tą indyjską odmianę homeopatii, gdzie właśnie też był doktor Farok, był Ryan Sankaran. To też do mnie bardzo mocno ta metoda przemawia. You know, Atik Dominika, she had an opportunity to meet Dr. Faruk Master when she went to Germany, and she has also watched your broadcast with him, and she's really, really interested in the Indian homeopathic style as well. You know, Znając po prostu metodę tą indyjską, to podejście, też miałam przyjemność gościć dwukrotnie doktora Fahada w Polsce, który jest indyjskim homeopatą i też miał piękne seminarium i warsztaty dla polskich homeopatów. Ja byłam organizatorem i teraz jeszcze mamy cykl webinarów, gdzie po prostu fantastycznie ta wiedza jest przekazywana. Także ta homeopatia w Polsce z każdej strony napływa i się rozrasta. I po prostu mamy możliwość tego kształcenia. Atik, you know, Dominika, but by being able to get to know the
Indian homeopathic style and the approach that you have. She had an opportunity to have Dr. Farouk to come to Poland, and she actually organized the whole gathering, him coming to Poland and doing lectures as well as workshops with the students in Poland. And currently she's also organizing he's doing webinars for students as well in Poland. You know, So she said the the homeopathy comes from all around the world, all the different approaches. homeopathy in India, the Indian homeopaths, and many of them have been on my Insta Live and on my podcasts, but they know their remedies inside out. That's what I found, speaking to so many of them, they're good friends of mine now, and when I have them on the podcast as well, and on Homeopathic Voices, but their knowledge of materia medica is here. Yes. And it's so amazing, because it's like, wow, so much knowledge into the remedies. We may know a remedy 80%. They know it 110%, sideways, backwards, upwards, downwards. Yes. They know everything about it, Atik się zgadza właśnie w 100% z tym, że właśnie znając indyjską metodę homeopatii, że oni wszyscy znają metody homeopatyczne od podszewki, po prostu od środka do wewnątrz, od wewnątrz do środka, że są niesamowicie właśnie wykształceni i tacy mają ogromną wiedzę w zakresie homeopatii i pracy z pacjentami. I właśnie on też gości bardzo dużo indyjskich homeopatów na swoim kanale homeopatyczne głosy dookoła świata. Atik, did you want to add something else? No, that was it. I was just trying to learn Polish at the same time. I haven't got any further than I knew before, Yes, I But, just said, I just translated everything, hopefully, that you have said, that Indian homeopaths are extremely intelligent. To może ja they mam know. pytanie, jeżeli mogę, bo Dominica's got a question, if she may. Can she ask you a question? Jak to wygląda w tej chwili w Anglii, gdzie wiadomo, rodzina królewska korzysta z homeopatii, nie jest to żadną tajemnicą, że oni się leczyli, tak, mieli swojego lekarza, żeby też o tym głośno mówić, bo często w Polsce jest poruszany temat, że homeopatia jest niezgodna z Kościołem, niezgodna z wiarą katolicką. Więc jak to jest, czy doktor miał tego typu problemy u siebie tam po prostu w kraju? Czy też takie pytania pacjenci zadawali? Atik, Dominika would like to really ask you, how is it with homeopathy in Poland? Taking into consideration the fact that royal family, they use it. They've got their own homeopathic doctor. It's not a secret. It's quite loud out there. And also in Poland, there used to be a lot of stigma around the fact that homeopathy it's not going right with our Catholic beliefs in church. So she was asking, do you face similar kind of problems in UK that you hear, people say it? As far as the beliefs. Jeżeli chodzi na przykład o co głównie, czy właśnie o to, że jest to niezgodne z wiarą, Tak, czy... niezgodne z wiarą, że... Yes, tak. so if it's against the religion, yes, in terms of faith, yes. No, I've never encountered Nigdy w that. życiu to na to nie. 25 plus years, so we've never had that problem. As far as homeopathy is concerned and society and the general public, times have changed, and that's why I keep saying this 2024 is the year of homeopathy, because even very much in the UK, people are so open and so receptive now to learning. They may not use homeopathy, let's say, but they're willing to learn, to understand it. And there are also on the other side, there are those who are saying, well, this is the way that we want to go, and it's their choice. We want to use homeopathy. Więc Atik powiedział, że on nigdy się jeszcze od 25 lat swojej praktyki nie zmierzył z tym, żeby miał jakiegokolwiek pacjenta, który zadałby takie pytanie, że zauważył, że ogromna populacja w Anglii są niesamowicie poddatni na to, żeby się uczyć na temat homeopatii, nawet pomimo tego, że jej jeszcze nie używają, ale bardzo się chcą o niej uczyć. I właśnie jest to taki coraz bardziej większy temat. Atik, please continue, because I need to do chunk at a time.
So the popularity of homeopathy is exponentially increasing in the UK, not just users, home prescribers, and those who are now enrolling onto courses to study Więc homeopathy. populacja po prostu nie tylko homeopatów, ale również właśnie tych home prescribers, co mówiłaś Dominika, co kończą te kursy, takiej domowej apteczki używania w Tak. swoim domu, Czyli to są takie kursy rośnie. właśnie. Tak, to niesamowicie rośnie po prostu ta populacja tych osób zainteresowanych. Yes, Ati, continue. And I say this very, very humbly. I'm just saying to answer the question, but the podcast is making a big difference as well, because more and more people are able to tune in and to hear homeopaths. So there's one thing reading a book, but there's one thing listening to the homeopath, whoever it may be. Więc From Atik Dr. Farooq mówi to Master. bardzo skromnie i nie wywyższając się, ale również zauważył, że prowadząc swoją podcast właśnie i swoją radio station też, którą prowadzi, i te wszystkie swoje programy, zauważył też różnicę, ponieważ uważa, że jego podcast różni się na przykład od tego, że można sobie coś poczytać w książce, tylko można posłuchać i się dowiedzieć i zobaczyć po prostu głosy innych osób. So Tak jak it's okay to listen to or read to Jan Scholten's book, but when you actually hear him talk about his theory and the fact it took him 30 years of effort and research to get to the periodic table of elements, and including the lanthanides, or you look at Dr. Farooq Master, what is his thought processes and how does he talk? And that itself is bringing people to homeopathy, because it's transparent. It's not behind a book, it's people, human faces, and homeopathic voices, right? Dlatego właśnie Atik mówi, że łatwo można usiąść i przeczytać sobie książkę metody właśnie Jana Scholtena. Scholtena. Natomiast zupełnie jest to inaczej zmierzyć się po prostu i posłuchać jego na żywo i dowiedzieć się o tym, ile czasu zajęło mu, że 30 lat zajęło mu opracowanie tej swojej metody. Tak jak i również u innych homeopatów, żeby się właśnie dowiedzieć całych tych procesów mózgowych i tych tabel periodycznych. Więc właśnie Atik. Dzisiaj, kilka lat temu, to ja musiałam przekonywać w gabinecie ludzi do tego, żeby użyli homeopatii, żeby się nie bali, że to jest coś cudownego. Dzisiaj jest odwrotnie. Ja muszę ograniczać ilość przyjętych pacjentów, bo nie jestem w stanie, bo bardzo duża grono pacjentów chce się leczyć homeopatycznie, a mało jest homeopatów na tą chwilę jeszcze w Polsce, którzy praktykują i robią to dobrze. Atik, Dominika is saying that, years ago when she started, she had to encourage her patients. She had to tell them that homeopathy is amazing, that it works. And currently what she has to witness is that she has to unfortunately say no to some patients because she's got no spaces. And also she noticed that there is not many homeopaths in Poland, and so many people, they want to go and take that journey on, but there is just no homeopaths in Poland that even Dominika could refer to. Dlatego myślę, że ten trend z Anglii, o którym doktor mówił, że sami się chcą kształcić, robić kursy domowej apteczki, to idzie do nas, do Polski, ponieważ taka mama chce wiedzieć, co podać w nagłej sytuacji, żeby nie musieć korzystać z leków chemicznych, tak? Żeby mieć jako pierwszy rzut homeopatię. And Dominika said that this trend, about home prescribing courses, acute illnesses courses, it's shifting from England to Poland, and there are so many people that are, attending these courses because then mom, dad, they know how to help their child, even if there is no homeopath around, that they can, get their visit. They can use their knowledge from the courses at home. That's really, really brilliant. It's so good, and I think this is a perfect opportunity to really
promote homeopathy in Poland as far as widely as possible this year, Acik mówi, że make a real go of jest it. to You have my wspaniałe support. i właśnie to jest teraz ten fantastyczny moment na to, żeby zapromować tą Tak, homeopatię tak. właśnie w Polsce Jak i na całym zaczynałam, świecie. mój kanał miał niecałe 1000 osób. Dzisiaj to już jest prawie ponad 17 000 ludzi, którzy dowiedzieli się i dalej stale dowiadują. I ja też bardzo dużo publikuję efektów ludzi. To są fizyczni pacjenci, którzy byli w gabinecie i fizycznie, którym udało się pomóc. No oczywiście nie jest tak, że 100% ludzi, 100% pacjentów uzyskało ode mnie pomoc czy od innych homeopatów, ale w bardzo dużej mierze udaje nam się wyprowadzić pacjentów właśnie dzięki homeopatii. Yes, Dominika, she agrees with you, Acik, that this is the right moment to promote homeopathy in Poland and around the world. And she has also noticed that before, when she started, she would only have 1,000 viewers on her Instagram. And currently she's got 17,000 and she continues to promote it, to add reels, to add stories on her Instagram to promote it. That's brilliant, honestly. It's so nice to see that and just carry on and double your efforts, and honestly it's going to be you're changing people's lives. Jesteś We should never forget. wspaniała, Dominika, i kontynuuj tak robić, bo odmieniasz ludzkie życie. Tak, ja myślę, że każdy homeopata na całym świecie to robi. Bo She thinks that every homeopath around the world, that's what they do. That's very tak. kind, and I think we'll end on that high note. We've actually been talking for an hour approximately. It's gone quickly. You like that one? So I would like to I'm very grateful to Dominika, absolutely thrilled that jest ci niezmiernie wdzięczny. To ja ogromnie dziękuję w imieniu swoim, ale i też wszystkich Polaków, że mogłam być częścią tego wydarzenia i że o nas też mogą usłyszeć inni, że nie jesteśmy obojętni na homeopatię, że u nas również się ją promuje i będzie promowało dalej, bo to jest fantastyczna metoda. And Acik, Dominika would also like to express her gratitude and say thank you so much in her name as well as the whole Polish community to enable her to be a part of today's event, today's live, and to be able to participate. And she will continue doing her job. She will continue promoting homeopathy. Yes. And she's just very grateful. I also want to thank you, Joanna. Thank you so very much for the incredible effort and of course the introduction. You're very welcome. Nie ma za co, proszę, Acik. Acik mi również dziękuję. And offline, we'll schedule the next one, the next Insta Live with Dominika and yourself, and also the date for the podcast as well. Acik, there is no Q&A at the end, because we were mentioning, tak, Dominika, mówiliśmy coś o Q&A na koniec, czy nie? Nie, u nas ustaliliśmy, że może next to time. będzie następnym. Next time, czyli następnym razem będzie Q&A. Is that okay? You okay with that? I can stay online if you wish. No, it's okay. Okay. All right. Well, thank you so very much. And let's actually hold a Q&A next time. That can be the format itself. And I will look forward to welcome you also on my podcast very soon. Thank you so much, Acik, for having me as well. No problem. Dziękujemy wszystkim serdecznie. Acik również chciał bardzo serdecznie wszystkim podziękować za uczestniczenie. Teraz, zaraz po tym live'ie będziemy organizować kolejnego, tak? Gdzie wszyscy będą mieli możliwość na koniec zadawać pytania. Porozmawiamy o chorobach takich ostrych, o stanach ostrych. Super. Mam nadzieję, jak to jest może w Anglii, a jak to jest w Polsce, w jakich przypadkach sobie radzimy, jakie leki, bo ja wiem, że najwięcej zapytań jest o tego typu problemy. So, Acik, Dominika was saying that potentially for the next live we can talk about acute illnesses in Poland and in England and sort of what remedies, because people can then make notes and they can learn about it. What do you think? I think it's a wonderful idea. Love it. Acik uważa, że jest to fantastyczny pomysł. Cudownie. Dominika said amazing. Magnificent. This Insta Live will be uploaded on YouTube in about half an hour, so I'll share the link with you. Okay. And then people can listen back. Excellent. Okay. Dziękujemy wszystkim. Dzięki, Dominika, że się zgodziłaś. Dziękuję bardzo i było mi naprawdę ogromnie miło.
I też And I'm sorry, before I zachęcam forget, wszystkich do naprawdę polubienia kanału, bo na Spotify'u i na YouTubie znajdziecie kanał doktora, gdzie ja sama, jak zaczęłam przysłuchiwać inne głosy z całego świata homeopatów, to mówię wow, naprawdę super miejsce. Dominika is just recommending your portals, Atik. Thank you so very much. I forgot to say this will also be on Instagram literally as soon as we press close, so people can listen back. And yes, thank you so very much, and I very much look forward to seeing you very, very soon. Dominika, Really ja grateful to you. ci przerwałam. Przepraszam, jak chcesz skończyć tak, że można wszystkie głosy. Okay, thank you then. Thank you. Okej. Bye bye. Take Bye. care. Do Thank you so widzenia. Bye very bye, much. do widzenia, cześć.